Pierwszy etap historii miłości erotycznej człowieka zaczyna się w raju, gdzie miłość między mężczyzną i kobietą była przeniknięta miłością Bożą. Pragniemy w dalszym ciągu tych naszych rozważań zgłębić właśnie ten początek, to znaczy tajemnicę stworzenia człowieka, mężczyzną i niewiastą. To wydarzenie było przeniknięte Bożą obecnością, było szczególnym objawieniem Bożej miłości, dlatego że tak naprawdę to jest właśnie to miejsce, w którym poczyna się nowe życie, nowy człowiek. I jest to chwila niezwykle emocjonalna, także dla Boga, który jest głównym autorem życia ludzkiego. A więc ojciec i matka w jedności z miłością Bożą, która jest nieskończenie większa i silniejsza, w jakimś niezwykłym uniesieniu miłości stwarzają nowe życie. Po upadku niestety ta obecność Boża została bardzo zaciemniona w akcie seksualnym, chociaż pewnie nie do końca, o czym świadczą niektórzy małżonkowie. Kiedy Adam i Ewa pod za pokusą szatańską chcieli być jak Bóg, doszło do upadku i zostali wygnani z raju. Zaczyna się to, co Jan Paweł II w katechezach mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Macie tutaj link do tych katechez, nagrań tych katechez przez Radio Watykańskie. Jan Paweł II mówi o tym, że właśnie tu zaczyna się historia, człowiek historyczny, historia rodzaju ludzkiego taką, jaką znamy. Kiedy patrzymy się na filmy opowiadające o, nie wiem, Indianach z Ameryki Południowej, z Amazonii, czy aborygenach z Australii, czy nawet też niektórych jeszcze prymitywnie żyjących plemionach murzyńskich, widzimy, że tam ludzie żyją w nagości i praktycznie się nie wstydzą tego. Jest to i tak było przez setki milionów lat. O tym świadczą też wykopaliska narzędzi, że historia rodzaju ludzkiego jest dłuższa niż myśleliśmy. I tak żyła właśnie ludzkość przez setki lat po wygnaniu z raju, to znaczy ta nagość, która była w raju, ona niejako została przedłużona, dlatego że o swoim grzechu można dowiedzieć się dopiero w obecności Bożej. Ale wróćmy jeszcze do tego, co się stało z ludzką erotyką, seksualnością po upadku. Otóż dochodzi do wszelkiego rodzaju nieuporządkowania i wykorzystywania tej sfery, bo są wiadomo różne sfery w człowieku. Jest też sfera na przykład jedzenia, czy pracy, czy panowania, a jest sfera właśnie miłości intymnej między mężczyzną i kobietą. I w tej sferze doszło do podstawowego nieuporządkowania, to znaczy do rozdzielania płodności od samego aktu seksualnego. Święty Augustyn bardzo jednoznacznie określił to jako nierząd. Wtedy, kiedy małżonkowie negują w swoim akcie seksualnym płodność, dochodzi tak naprawdę do nierządu małżeńskiego. Następny etap jest związany z objawieniem się Boga ludzkości i to objawienie zaczyna się w momencie powołania Abrahama i jego odpowiedzi wiary. Długa droga wychowywania Izraela jako narodu wybranego spośród wszystkich narodów na ziemi, aby poprzez Izrael przynieść wszystkim narodom, także pogańskim, światło Bożej miłości i właściwie zapoczątkować na nowo drogę do odnowienia. Takiego odnowienia, żeby człowiek, także miłość erotyczna człowieka odnalazła swój nową postać, nowy blask już w Królestwie Niebieskim, który będzie nowym rajem. I otóż właśnie długa historia Abrahama, potem Izraela, wyjście z Egiptu, tajemnica paschalna i wygnanie z Babilonu. No i na koniec przychodzi Mesjasz zapowiadany jako ten, który ma ustanowić już to nowe królestwo.
odsyłam do Biblii. Gdy przychodzi Chrystus, powołuje Kościół i też sakrament chrztu, poprzez który później już Kościół, mający mandat Chrystusa, wprowadza ludzi w nowe życie, co nie dzieje się automatycznie, tylko rzeczywiście człowiek zrzuca z siebie starego człowieka, poganina, i człowiek we chrzcie przyodziela nową szatę, chociaż jest to jeszcze okres przejściowy, bo ta nowa szata, którą otrzymujemy we chrzcie, ona stale jest narażona na pobrudzenie, także miłość erotyczna wymaga tego, aby ją oczyszczać w Duchu Świętym z tego wszystkiego, co jest w niej zranione jako pozostałość grzechu, upadku Adama i Ewy. To jest konieczne. O tym mówi też Jan Paweł II w katechezach: mężczyzną i niewiastą stworzył ich. No i dochodzimy do trzeciego etapu, to znaczy etap miłości Bożej, miłości ludzkiej w Królestwie Niebieskim, o której Jezus mówi, że będą jak aniołowie w niebie, nie będą już wychodzić za mąż ani się żenić. Więc jest to jakaś tajemnica w sercu Chrystusa, ale z pewnością tajemnica naszych ciał, także naszej erotyki, że doświadczymy jakiejś niezwykłej formy, doskonałej formy miłości człowieka, o której Chrystus mówi, że ma naturę anielską, a więc nie będzie już miała takiego charakteru czysto zmysłowego, jaki znamy teraz.